Europa Universalis 4. 12 września 1683 roku. Nasza kochana Rzeczpospolita, zdradzieckie Habsburgi oraz majestatyczne Imperium Osmańskie. Pewnie większość z was już się domyśliła, Polska w przededniu, a właściwie dniu odsieczy wiedeńskiej, wielka wojna, która zakończyła wszystkie wojny z Turkami i była kolejnym klockiem domina, który spowodował upadek naszej Rzeczpospolitej. Natomiast póki co Jan III Sobieski i wojna Ligi Świętej przeciwko imperialistycznym bisurmanom. Chcesz kupić sobie nową grę? Kupuj tanio i bezpiecznie na Enewie. Tysiące gier w najniższej cenie. Koniecznie lub zakupy korzystając z naszego linku Zająca, który przeniesie cię do świata najtańszych gier. Nie bądź amebą, kupuj na Enewie. W tym szybkim, montowanym odcinku spróbujemy odtworzyć ówczesny bieg wydarzeń oraz odbić Konstantynopol. Z racji tego, że czat i komentarze skupiają ekspertów, także pytanie do tych ekspertów z komentarzy, jak uważacie, czy ówczesne, najważniejsze osobistości w naszej kochanej Rzeczypospolitej mogły sobie zdawać sprawę, że tak dotkliwe i ostateczne zwycięstwo nad Turkami, a zakończone pokojem w Karłowicach 1699, mogli zdawać sobie sprawę, że to zwycięstwo zaburzy równowagę w Europie, czytaj Habsburgowie, a zwłaszcza Rosja. To pytanie pozostałem otwarte, my natomiast ruszamy na odsiecz stolicy Habsburgów, czyli Wiedniowi. Uprzedzam tylko, że te scenariusze, późniejsze daty w Europce są mega niedopracowane i mogą się różne dziwne rzeczy dziać. Na przykład widzę, że już z jakiegoś powodu Węgry się wyzwoliły. W tym okresie były jakieś węgierskie powstania, ale to chyba nie aż tak powinno wyglądać. Tak jest, mamy powstanie Rakoczego, ale te Węgry... No cóż, Europka mogłaby być piękna, jakby postawiła większą wagę na te historyczne scenariusze. Bardziej dopracowane, lorowe, z drzewkami, misjami, eventami pod historyczne daty. No, ale zamiast tego wolą dać kolejny przepocony DLC, gdzie jednym kliknięciem de facto wygrywasz wszystko i wszędzie. Ile ten Turek fortów ma? Co jest? Czemu ci Turcy tyle tych forciszczy nabudowali? Aha, i nasz kamieniec podolski okupują, no tak. Pan Władojowski w grobiu się przewraca, ale spokojnie pomścimy go. Widzę, że nasze... Ile tu jest husarii naciapane? Znaczy tu nie ma ani jednego regimentu husarii, bo tej husarii możemy aż 4 regimenty zrobić, no. Szału nie robi. Pieniędzy nie ma w tej Polsce naszej Rzeczpospolitej Szlacheckiej. Manpowera nie ma w tej Polsce naszej szlacheckiej kochanej. Fortów nie ma w tej naszej Rzeczypospolitej Szlacheckiej kochanej. Aż mi się wydaje, że złote czasy naszej Rzeczpospolitej bezpowrotnie przeminęły. Ale spokojnie, nie spoilerujmy Sobieskiemu, bo chłop jeszcze depresji dostanie, jak wie, co go czeka i jacy będą następni władcy na polskim tronie. No jakże mogło być inaczej niż król Jan III Sobieski. Nawet fajne statystyki, osobiście dowodzący polską armią. Zanim Sobieski wyruszy na wojnę, aby osobiście przejąć dowództwo nad polskimi, a właściwie koalicyjnymi armiami, przypominam, że tu walczymy jako Święta Liga przeciwko Turkom. Co tam było jeszcze? Wenecja i Papal State pomagał i ci książęta z Bawarii. Wymusi na szlachcie prowadzenie przymusowego poboru, dzięki czemu będziemy mieli troszeczkę tańszą armię. A niech tylko któryś spróbuje wpisać w komentarzach liberum veto i nie dopuścić do wprowadzania tej ustawy. No, niech tylko jeden mi spróbuje wpisać liberum veto w komentarzach. Niech tylko jeden żbiczek się taki pojawi. Pożyczki od rzymiańskich kupców pozwolą nam sfinansować światowego obrońca wiary. No w końcu walczymy w lidze katolickiej, jakby nie patrzeć. Za resztę szekli zwerbujemy, a właściwie powołamy 4 regimenty husarii. Aż 4. Mamy 1683. Za 100 lat Polska zniknie z map, a my powołujemy 4 regimenty husarii. No, widzę tu pewne problemy. Niewielkie, ale są. Niedociągnięcia w tej naszej Rzeczpospolitej. Ciekawe, w czym może być problem. W teorii, na papierze, Turcy posiadają dwukrotnie liczniejszą armię we wszystkim, ale po naszej stronie będzie stała jakość tej armii, prawda? No cóż, patrząc na statystyki, morale, dyscyplinkę, tradycję, profesjonalizm, porównując do głównej siły osmańskiej naszą Rzeczpospolitą, no to ja nie wiem, czy jakość jest po naszej stronie. Jeszcze, jakby się dało, przy pomocy Papaja Innocentego XI ogłosić krucjatę na Kebabiniego, byłoby wręcz idealnie.
Austriacy, w sensie Habsburgowie, to mają jakąś wrodzoną awersję do tych Węgrów. Na Transylwanii, czyli papecie wasalu tureckim, wybuchła rebelia nitryjska, słowacka i wojska habsburskie weszły na ziemię tylko po to, żeby stłumić, więc de facto, jakby nie patrzeć, pomagają Turkom. I nas czeka... Wow, nas czeka bitwa, nam się oddziały odnawiają! Dobra, panie Sobieski, trzeba uratować oblężenie Kamieńca Podolskiego. Pan Wołodyjowski jeszcze pewnie nam się broni. O, jak Turcy masakrują, nie! Dobra, no... W złym momencie, że nas zaatakowali, ale pierwsza bitwa... Ty, Mehmed IV Osmangolu? O. Sam sułtan kontra król Polski. Wielka bitwa o Kamieniec Podolski. Czy mogłoby się lepiej to rozpocząć? No i nadmiar kawalerii 110-115. No niezła bitwa. Niezła bitwa na sam początek. Żeśmy wygrali. Jakie straty w kawalerii ponieśli! Wow! A nasza husaria dopiero się mobilizuje. Po tym wielkim zwycięstwie na kresach naszej wschodniej Rzeczpospolitej nasz król Jan III Sobieski nada wszystkim Rusinom pełne obywatelstwo. Pełne obywatelstwo im nadamy, żeby nie popełniać błędów naszych przodków. Także Rzeczpospolita obojga narodów. Zamienia się w Rzeczpospolitą trojga narodów. Także witajcie Rusini, a teraz hop, 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 hop do wojska. A, Kamieniec odbity po 123 dniach. Twierdza w Kamieńcu Podolskim znowu wpada w polskie ręce. Udało się odbić. Pomścić pana Wołodyjowskiego osobiście, sułtana żeśmy naklepali. Dobrze, że wojska Habsburgów razem z nami wkroczyły do Mołdawii, aby tutaj po odniesionym zwycięstwie wykorzystać to i zająć jak najwięcej fortów. Było pytanie do ekspertów historycznych odnośnie tego relacji Polski, Osmana, Austrii, Rosji. Czy to mogło się lepiej potoczyć? Pytanie do ekspertów. Teraz pytanie do ekspertów europkowych. Czy to zestawienie, ja tego nie wybierał, to już takie było na Polskę pod koniec XVII wieku. Dyplomatyczne, humanistyczne, ofensywne, trade ideas to jest dobre połączenie. Tutaj na szybko robimy arystokratik, żeby mieć więcej kawalerii, combatability, husary. Ale czy to nie jest za późno? Ale czy to nie jest za... My mamy techy militarne do tyłu, tą Rzeczpospolitą. 19. Uff, dobra, ale to tak czy siak trzeba nadgonić. Ile my dostajemy dziennie? 12. W ogóle Viatutas Pułaski daje nam 5 dyscypliny. A tu na naszych oczach wywraca się armia Wenecji. Czy my możemy ją uratować, patrząc na to, co tu idzie? I że to będzie bitwa na równinach? Ja chyba bym dalej sobie na spokojnie oblegał forcik. Chyba na spokojnie byśmy sobie... Austria jest papajem, więc może Austria ogłosi krucjatę, która by nam pomogła. No proszę, Mehmed IV Osmangolu, wielki sułtan turecki po raz kolejny chce się zmierzyć z Janem III Sobieskim. Tym razem będziemy walczyć na austriackim forcie w lasach. A sułtana wspomagają jego krymscy Tatarzy. Także jeżeli tu nie ma dziś kolejnych hord osmańskich, które przed chwilą ścigały Austriaków na Mołdawii, to powinniśmy... Aha, widzę, że tutaj bucikiem biegną. Dosyłaj od razu ten staczek. Jak wygląda ta armia? Mają -1, tu biegnie 16 000, doszli kawalerię. O, bo tu dużo ich idzie. Problem jest taki, że my nie jesteśmy w stanie, tą naszą Rzeczpospolitą kochaną, utrzymywać dużych armii. Dobrze kombinujesz, panie Habsburgu. Dobrze kombinujesz. Trzeba łapać odseparowane, pojedyncze staki wojsk tureckich. My już tobie oczywiście pomagamy. To jest -1. Kara Mustafa, proszę bardzo. On powinien dowodzić oblężeniem Wiednia w tym okresie. A właśnie jest niszczony w słowackich górach. Cesarz austriacki osobiście broni Wenecji przed osmańskim desantem. Tak, to trzeba nazywać rzeczy po imieniu. Właśnie jesteśmy świadkami, jak osmański desant morski na Wenecję jest zlikwidowany przez cesarza Habsburgów. Takie rzeczy tylko w Europce. A więc kolejna wielka bitwa naszych czasów. Póki co mamy przewagę nad wojskami Kara Mustafy, ale to może w każdej chwili się zmienić, jak ten stak osmańskiej piechoty wejdzie na pole bitwy. No i teraz siły się wyrównały. Siły się wyrównały, mamy lekką przewagę w kawalerii, natomiast Osmanie mają w artylerii. Pytanie, czy to wystarczy, żeby pokonać nasze moralki sławną? Czy możemy wyciągnąć garnizon z tego fortu? A nie możemy, bo to jest fort okupowany, więc prawdopodobnie przegramy. Tu jeszcze Transylwania i Wołoszczyzna idzie z pomóc Turków, także prawdopodobnie trzeba będzie się wycofać, mimo że Jan III Sobieski tam jest mistrzem w rzutach kostką. No to przegrywamy bitwę w południowej Mołdawii. Odwrót do Krakowa. Ale straty.
ale straty zadaliśmy większe, tak? Cieszmy się z małych rzeczy. Straty zadaliśmy więcej. 8000 więcej Turków poległo w tej bitwie. Ledwo co Turcy zajęli i wycofali się z tego fortu, nie zostawiając dużego garnizonu, cała armia Rzeczypospolitej się tam dosłownie zakradła i spróbujemy na szybko zaszturmować ten fort. No właśnie, po 8 dniach szturmu odbiliśmy fortecę i się wycofujemy, żeby nie stracić naszej pozycji umocnionej na Mołdawii. W międzyczasie, kiedy my z Austriakami wymieniamy ciosy z Imperium Osmańskim, Wenecja cichaczem zajmuje cały Krym, de facto 2 forty w Krymie i Azowie zostały już zdobyte przez wojska Wenecji. O tak, reforma militarna, moralki plus 20%, military technology cost minus 10 i 200 military powera i 2 profesjonalizmu. Dawaj reformę armii, dawaj reformę armii. Dzięki temu możemy kolejny żarówek, National Manpower Modifier plus 15% albo technologia, nie no, Combat with Infantry Fire i lepsza artyleria. Niewiele brakuje, a przyjmiemy 20 technologię militarną i będziemy mieli przewagę nad Imperium Osmańskim. W ogóle Austriacy mają 21, a coś nie czuć supremacji ich armii na polu walki. Generalnie są 2 linie frontu, 2 obszary działań. Pierwsza to są linie fortów na Mołdawii, gdzie raz my je zdobywamy, walczymy z Turkami, potem je odbijamy i tak na zmianę, a drugi to są rejony Chorwacji, gdzie teraz nasze siły koalicyjne, chrześcijańskie, holy warowe próbują odbić Zagrzeb, natomiast Turcy wykorzystają ten moment i znowu ruszyli na Mołdawię. Natomiast plus jest taki, że my zdążyliśmy tutaj odnowić całkowicie garnizon, więc troszeczkę mi zajdzie na tym oblężeniu, a my tutaj z Austriakami kończymy. I w międzyczasie możemy przyjąć 20 technologię militarną, dzięki czemu troszeczkę statystyki się poprawią oraz będziemy mieli lepszy dostęp do lepszych dział, w tym wypadku Hochweiserów, czyli haubic. Jakby nie patrzeć, mamy haubice, nasz stack do oblężeń, 10 000 artylerii, stack pod dowództwem Jana III Sobieskiego z husarią do masakrowania. Po 100 dniach forteca w Zagrzebiu padła, nasze wojska ruszają na północ, żeby prawdopodobnie stoczyć bitwę z Turkami na terenach węgierskich, bo tu jest tylko 60 000, które powinniśmy raczej pokonać. Nie mam pojęcia, czy to jakiś fetysz, czy osobista obsesja sułtana tureckiego, żeby desantem zająć Wenecję, ale oni znowu to robią. I nawet tym razem nie przydzielili generała do tego desantu, tylko jakieś sułtańskie stormzety, tureckie, kebabowe stormzety. Na podwójnym, ostrym kebabie się desantują. W tej wojnie, poza stroną katolicką, tą świętą ligą, powinna brać udział też Rosja. W sensie ona miała osobną wojnę, ona osobno tam chyba potem pisowała z Turkami, bo dłużej jeszcze walczyła. Ale generalnie tu też powinny być wojska rosyjskie. Przecież nie wiem, czy tam nie było jakichś zawieszeń broni, przerw w walkach. Piotr Wielki 666. A i tu jeszcze można by rozegrać scenariusz na Wielką Wojnę Północną po stronie polskiej, że tak powiem. I nie dość, że zrzucić jarzmo rosyjskich imperatorów, to jeszcze wskrzesić dawną potęgę. No, jak chcecie więcej takich scenariuszy europkowych, gdzieś tam wypoconych, znalezionych, które można lorowo, historycznie sobie rozgrywać, dodajcie znać w komentarzu i zaproponujcie jakiś ciekawy scenariusz, bo myślę, że taki Jan III Sobieski to jest ciekawa alternatywa, no ale można dalej pisać historię Polski. A może jest nowa meta w Europce i janisarzy, tureccy janisarzy zamienili się w jakieś Navy Sealsy, jakąś piechotę morską. Może to jest nowa meta, bo się zdesantował do Istrii i teraz chce forsownym marszem chyba przez okręty zdesantować się i pomóc Stackowi w Wenecji. Niesamowita jest ta Europka. Dokładnie on to robi. Co prawda ten desant pierwszy mu już wyparował. My w międzyczasie zdobywamy fortecę w Chorwacji. Szczerze, to my możemy się tam udać. My możemy się udać i tym razem to my obronimy Wenecję przed osmańskim desantem. Jakby tokolwiek abstrakcyjnie brzmiało. Polska husaria będzie paradować po ulicach Wenecji, po tych kanalikach i polować na osmańską piechotę morską. Tak będzie. Kara Mustafa, znowu ty! O, znowu się widzimy! O, 6-0 moralki, oddaję moralki. Fajnie jakby to był stack wipe? Czy oni się wycofają na okręty, jak myślicie? Czy oni się wycofają na okręty? Teraz możemy podłamać. W ogóle dobry rzut kostką. 2-1. Co zostało? Artyleria. Beznadziejna osmańska artyleria. I niestety, ale wróg się wycofuje na okręty. Szkoda, że Wenecja przegrała bitwę na morzach i Turcy mają całkowitą dominację, mogą sobie wszędzie pływać.
Wojska Rzeczpospolitej wchodzą głębiej na terytorium Bośni, natomiast patrząc na statystyki, to udało nam się mniej więcej wyrównać projekcje sił. Zadaliśmy tyle strat wojskom osmańskim, w tylu bitwach ich już rozgromiliśmy, na jakichś fortach, lasach, wykorzystując naszą przewagę w kawalerii, że Osman ma już poniżej, właściwie ma prawie tyle samo armii co my. Tak, a jeżeli chodzi o manpower, ma 73 000. To jest dużo. My już od dawna nie mamy manpowera, tylko gdzieś tam z eventów i z przepalania troszeczkę profesjonalizmu żyjemy. Pisze się nowa Wielka Wojna Północna. Prusy wypowiedziały wojnę Szwecji. Pruska armia walczy ze szwedzką armią. To jest okres, gdzie Szwedzi jeszcze de facto są, jakby nie patrzeć, postrachem całej Europy. Kontrolują kawał Morza Bałtyckiego po stronie HRE i wybuchła wojna o sukcesję bawarską. W ogóle Szwedzi mają Wittelsbachów na tronie. Interesujące. I Prusy. Ciekawe, kto to wygra? Czy pruska i szwedzka armia to jest niewielkie siły. Zdecydowanie niewielkie. Obie stawiające na jakość. I ta wojna na północy to byłby dobry moment, żeby Jan III Sobieski zrealizował swój plan i pozbył się, jak to było określane, komara w paszczy lwa. Czyli odzyskał dla Polszy, właściwie zdobył, no ciężko odzyskać, co nie mieliśmy, ale odzyskał Prusy królewskie, książęce. Nie, Habsburgowie przegrali bitwę na Słowacji, to jeszcze o fort. Nie mogliście poczekać, to jest 70 000. Dobra, to jest praktycznie cała armia osmańska. Jeżeli oni zredukowali tak mocno sobie armię po tych wszystkich porażkach, no chyba, że oni się odbudowują, mając tyle manpowera. Ale już mamy 32 warscora. Szkoda, żeście zdobyliśmy Zagrzeb. Wybornie. Możemy teraz ruszyć od razu na północ. Jeżeli kontrolujemy forty w Zagrzebiu, to możemy bezpieczniej poruszać się po terytorium Węgrów, które jest neutralne, a teraz wy sobie sami poradzicie. Nie potrzebujecie naszego wsparcia, nie potrzebujecie. No to dalej ciśniemy na południe. Wiecie, Wielka Wojna Północna, Polska nie brała udziału w teorii, ale przez jej ziemię przewalały się te wszystkie armie, na jej ziemiach walczyli. Teraz proszą o prawo przemarszu, aby walczyć na Prusach. No my jesteśmy Polakami, tak? Jak ktoś proponuje bicie Niemca po kesku, albo bicie Hatfu Szweda jeszcze w tym okresie po kesku, no to kimże my jesteśmy, żeby im przeszkadzać? Droga wolna, dosłownie. Macie prawo przemarszu, klepcie się nawzajem. Ty, ale to nowa polska artyleria to dosłownie masakruje. Masakruje ostrzałem tureckie forty. Po 50 dniach zdobyliśmy fort w Salonikach. Turcy mają te słabe forty, ale mają całkiem dużo tego fort defensa, ale mało siege ability. Spróbujemy troszeczkę zaszarżować z łańską fantazją, pomścić bitwę pod Warną i udamy się od razu bezpośrednio na oblężenie Konstantynopola. 55 dni! 55 dni i stolica sułtanów tureckich imperatorów pada. Może z tradycji stać się zadość. Może nie jesteśmy wojskami krucjatowymi, ale jesteśmy świętą ligą, a to zobowiązuje do tradycji. Spalić Konstantynopol. Tradycji stało się zadość. W ogóle mamy 50 warscora. Czy my moglibyśmy, bo to jest Austria jest głównym przewodzi w tej wojnie, czy my moglibyśmy zabrać co nasze, podziękować Osmaniemu za kooperację? Jeszcze nie. Jeszcze wojna musi potrwać. Historycznie jeszcze 11 lat. We Francji tymczasem rządzi król Ludwik XIV i możemy do niego napisać list z prośbą o... Czekaj, czy Katarzyna jest... Nasza małżonka jest... francuską, okej. Maria Kazimiera, no w sumie tak, bo to jest Sobieski. O wsparcie francuskich ochotników w tej świętej wojnie. 5000 francuskich ochotników przybywa do Rzeczpospolitej, aby walczyć z tureckim imperializmem. Galiboli pada po 49 dniach, także nasze wojska chyba w całości ruszają na odsiecz mołdawskiemu fortowi na południu. Jan III Sobieski, kto tutaj dowodzi, i jakiś randomowy generał 0 do 7. Turcy są wspomagani przez Mołdawię i Wołoszczyznę. Przez Mołdawię i Wołoszczyznę. Fajny generał to już uciekł. No tak, generał uciekł turecki. Mołdawskie wojska zostały w tyle. No i odnieśliśmy zwycięstwo. Polska przed burzem chrześcijaństwa, gdzie dostaliśmy kora. No fajnie, że tutaj dostajemy kora. Naprawdę doceniamy mniejszość katolicką z terenów Bośni, no ale my mamy troszeczkę inne roszczenia. Czyż to nie piękny widok dla europkowego gracza? Prusy są niszczone,
Osman upada. Polskie wojska oblegają Konstantynopol. Mokry sen każdego grajka europkowego właśnie się spełnia na naszych oczach. Jeszcze odbudowujemy Rzeczpospolitą. Turcy próbują uciec. Przechwycimy? Nie, nie przechwycimy ich armii. Szkoda, że uciekł. Austriacy zdobyli albański fort. Albański fort jest w górach. No to tutaj złapiemy wojska tureckie. Przypominam, że mamy Jana III Sobieskiego. On ma movement speed plus 10, plus za polityczkę jeszcze mamy movement speed plus 10, więc mamy 20% movement speedu. A mimo wszystko Turcy nam uciekają. Chcę wielka bitwa z Turka. Nie, wojna święta się skończyła. Prawie 300 000 tureckich bisurmanów poległo. Austriacy Habsburgowie w 1689, 30 marca, 10 lat przed historycznym zakończeniem wojny, zdecydowali się podpisać rozejm z Turkami. Transylwania przekazała jedną prowincję Austrii, natomiast Osmanie oddali Polakom wszystko, co zabrali w tej poprzedniej wojnie z Polską, czyli tą zachodnie ziemię na zachód od Dniepru. Wenecja jeszcze odzyskała jedną prowincję i to w sumie tyle. No, mogliśmy wcześniej sami wypisować tą wojnę, byśmy w teorii zabrali praktycznie to całe, jeszcze Mołdawia byłaby pod naszą kontrolą. A historycznie to Austriacy większość Węgier odzyskali, coś takiego było? Tak, bo to było aż po kraniec Transylwanii. Habsburgowie przejęli kontrolę nad Węgrami, no bo to już był kres de facto potęgi Imperium Osmańskiego. Także, no mniej więcej historię odtworzyliśmy. Może nie było od samej odsieczy wiedeńskiej, możemy zrobić odsiecz wiedeńską, żeby stłumić szlachtę austriacką, która oblega Wiedeń. Ale było kilka dobrych, dużych, spoconych bitew. Udało się wygrać tą wojnę dzięki temu, że de facto walczyliśmy na dwóch frontach i mogliśmy, wykorzystując szybkość naszej armii, płynnie przeskakiwać między frontem w Mołdawii, a tym, powiedzmy, jugosłowiańskim, chorwackim i tutaj w tych górach słowackich, pokonując wroga. No bot, jaki jest w Europce, każdy wie. Złote czasy AI europkowego minęły. Więcej DLC-ków trzeba nawalić, których bot nie ogarnia. Mam nadzieję, że taki pseudo-historyczny, scenariuszowy odcinek Wam się podobał. Czekam w komentarzach na propozycje kolejnych historycznych zmagań. Niekoniecznie to muszą być tylko polskie scenariusze, ale taka wielka wojna północna, albo z potopu polskiego. Scenariusz na potop może być ciekawy. Także co, łapek w górę, soczysty komentarz, dziękuję wszystkim, którzy oglądali do końca, do następnego. Cześć, cześć.